Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Gopi Jana Vallabha Giridvaradhari Shodhanandana Rajajana Ranjana Shodhanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yashodhanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava ki jai Pantaraj Srimad Bhagavatam ki jai Shri Gaur Nitai ki jai Srila Prabhupada ki jai Hari Go Premanande Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavari Paschachadishatharine Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from the 4th canto, the 24th chapter, text. Today we're on text 67. Czytamy z 4 kanto, 24 rozdział, dzisiaj tekst 67. Kastvat padam jam vijahati pandito yasteva mana vayamana ketanaha Vishankayasmad guru archati smayad inopapati manavas chaturdasa. Word meanings. Kaha. Who. Kto. Twat. Twat. Your. Twoje. Pada amjam. Lotus feet. Lotosowe stopy. Bijahati. Avoids. Unika. Panditaha. Learned. Uczony. Yaha. Who. Kto. Te. Unto you. Tobie. Tobya. Avamana. Deriding. Wyśmiewając. Vyayamana. Decreasing. Zmniejszając. Ketanaha. This body. To ciało. Vishankaya. Without any doubt. Bez żadnych wątpliwości. Asmat. Our. Nasz. Guru. Spiritual master, father. Spiritual master, father. Mistrz duchowy, ojciec. Archati. Worships. Wielbi. Subhuti. It still turns off, just spontaneously. Sma. In the past. Yet. That. To. Vina. Without. Bez. Upapatim. Agitation. Agitacja. Somebody changed maybe because it was 5 minutes. No. Nie, chodzi o to, że się znowu obkręca. Teraz nie chcę powiedzieć. I think it's a defect in the... I think so. We should do it later. Okay. Maybe you just put your finger here, like activate it always. Yeah, maybe. Could be. Yeah, just went off. No finger. Chatudasa. 14. 14. My dear Lord, any learned person knows that unless he worships you, his entire life is spoiled.
Mój drogi Panie, każda uczona osoba wie, że dopóki nie wielbi Cię, dla Ciebie, całe jej życie jest zmarnowane. Knowing this, how could he give up worshiping your lotus feet? Skoro wie o tym, to jak mogłaby ona porzucić czczenie Twoich lotosowych stóp? Even our father and spiritual master, Lord Brahmā, unhesitatingly worshipped you, and the 14 Manus followed in his footsteps. Nawet nasz ojciec i mistrz duchowy Pan Brahma bez wahania oddaje Ci cześć, a 14 Manu podąża w jego ślady. Purport. The word pandita means a wise man, Słowo pandita oznacza mądry człowiek. Who is actually a wise man? Kto jest rzeczywiście mądry? The wise man is described in Bhagavad Gita 7:19 in this way. Bhagavad Gita opisuje mądrego człowieka w następujący sposób. Bahunam janmanam ante gyanavan mam prapadyate vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Po wielu narodzinach i śmierciach, ten, kto posiadł prawdziwą wiedzę, podporządkowuje się mnie, znając mnie jako przyczynę wszystkich przyczyn i wszystkiego, co jest. Taka wielka dusza jest czymś bardzo rzadkim. Thus, when the wise man actually becomes wise after many births and whimsical attempts at self-realization, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Tak więc, gdy roztropny człowiek po wielu narodzinach i kapryśnych próbach samorealizacji stanie się rzeczywiście mądry, wówczas podporządkuje się najwyższemu osobowemu Bogu Krysznie. So, we have to talk about this word surrender. Musimy tutaj przedyskutować to słowo podporządkowanie. Because some people don't like this word. Są ludzie, którzy nie lubią tego słowa. Because it has the connotation of being powerless or being a slave. Ponieważ w jakiś sposób łączy się to z byciem niewolnikiem, czy z byciem takim pozbawionym wszelkiej siły, takim bezradnym. You know, during the time of slavery, the slaves were owned. They were property of their owners. W czasach niewolnictwa niewolnik był własnością innej osoby. But actually the slaves weren't surrendered, they were forced to surrender. Tak naprawdę niewolnik nie podporządkowywał się z własnej woli, on był zmuszany do podporządkowania. And if they didn't, they'd be beaten or maybe killed. Jeżeli tego nie chciał zrobić, był bity lub nawet zabijany. It was a sad situation. They were treated like an object, not like a person. I to była bardzo przykra sytuacja, ponieważ on nie był traktowany jako osoba, tylko jako przedmiot. You have this other concept of during wartime, one side surrenders to the other. Okay, we stop fighting, we surrender, and then they're all rounded up and put in prison. Tak jak w czasie wojny również mieliśmy sytuację, że jedna ze stron podnosząc ręce podporządkowywała się i to, co robiła strona, która wygrała, otaczała ich i zamykała w więzieniu. So there's kind of this idea that surrender means you've given up independence. Czyli to oznacza w taki czy inny sposób, że słowo podporządkowanie oznacza, że tracisz swoją niezależność. The most important thing for everyone is independence. A najważniejszą rzeczą dla każdej osoby jest niezależność. So when we hear the word surrender, we kind of think, no, that doesn't sound good. Kiedy słyszymy to słowo podporządkowanie, to często sobie myślimy, to nie brzmi zbyt dobrze. That would be like the end of my freedom. To może być koniec mojej wolności. But, as you probably know, if you don't surrender to Krishna, you'll be surrendered to Maya. Ale prawdopodobnie wiecie o tym, że jeżeli nie podporządkujecie się Krysznie, podporządkujecie się Mai. Not voluntarily. I nie będziecie robić tego by force. Ona was do tego zmusi, nie będziecie jakby Boże wolontariuszem. But surrender to Krishna. Nie zrobicie tego dobrowolnie. Surrender to Krishna is done voluntarily. Ale
dzieje się dobrowolnie. Now, let's say you like something. Powiedzmy, że coś lubisz. And you like it so much, you actually become controlled by it. Lubisz to do tego stopnia, że jesteś przez to kontrolowany. Right? Like, I smoke every day. Każdego dnia palę. I could stop smoking if I wanted to. I ktoś mówi, ale jeżeli tylko chcę, to mogę przestać palić. What a lie. Ale to jest kłamstwo. You're controlled by your cigarette. Jesteś You can't kontrolowany stop. przez swoje papierosy. Not nie jesteś easily. w stanie tego porzucić. Przynajmniej nie jesteś w stanie tego porzucić bardzo łatwo. So basically you're surrendered to your cigarette. Więc z grubsza mówiąc, jesteś tak naprawdę podporządkowany swoim papierosom. You fall in love and all you can do is think about that person. I zakochujesz się w kimś i jedyną rzeczą, którą możesz robić, to myśleć o tej osobie. I'd climb the highest mountain for you. I'd swim the 7 seas for you. Wspiąłem się dla Ciebie na najwyższą górę, przepłynąłem dla Ciebie 7 mórz. Surrender. To jest podporządkowanie. So to think that you can avoid surrender that's foolish. We can't avoid surrender. It's just who we're going to surrender to. Zatem myślenie, że możemy uniknąć podporządkowania jest mylne, ponieważ tak czy siak będziemy się musieli podporządkować. Pytanie tylko brzmi komu. You say before you're married, I'll swim the ocean for you, and after 10 years, can you wash the dishes? Nah. I przed ślubem mówisz do osoby, do tej, której przepłynę dla Ciebie 7 mórz. A już po 10 latach ktoś Cię pyta, czy ten współmałżonek pyta, kochanie, czy mogłeś umyć naczynia, to mówisz nie. That's just a side commentary on love. A side commentary on love. Side commentary? No. Could you say in a different way? That's just a comment on love. Ale to jest po prostu komentarz odnośnie miłości. Yeah. Aha, to jest tak, poboczny komentarz odnośnie miłości. So the surrender word, it shouldn't scare us, but we should understand we should consciously choose what we wish to surrender to. I to słowo podporządkowanie nie powinno nas przerażać. Jedyne, co powinniśmy zrobić, to świadomie wybrać obiekt podporządkowania. So Krishna says surrender, but I will surrender. But the word Krishna uses is sharanam, which actually means shelter. A tak naprawdę Krishna mówi sharanam, to znaczy przyjęcie schronienia. So that sounds better, right, than surrender, shelter. I przyjęcie schronienia brzmi dużo lepiej niż podporządkowanie. But it's the same thing. If you surrender, you get the shelter. Ale to jest ten sam, ponieważ jeżeli się podporządkujesz, to tak naprawdę przyjmujesz schronienie. Lord Ramchandra said, anyone who surrenders to me, I protect them. Pan Ramachandra powiedział, każda osoba, która mi się podporządkuje, będę ją chronił. Bibhishan came. Bibhishan was Ravana's brother, so he was coming to surrender, and everyone thought, don't trust him, he's just pretending, he's spying on us. I przyszedł Bibhishan, który był bratem Ravany, i przyszedł i podporządkował się Panu Ramie, ale cała reszta towarzyszy Pana Ramy powiedziała, nie ufaj mu, on tutaj przyszedł tylko po to, żeby szpiegować. And Ram said, no, he's surrendered to me, I have to accept him. Ale Ram powiedział, ponieważ on się mi podporządkował, muszę go przyjąć, ponieważ dałem taką obietnicę. I promise anyone surrenders to me, I protect them. Obiecałem, że każda osoba, która mi się podporządkuje, ja będę ją chronił. So, can you find a better person to surrender to than Krishna? Czy możecie znaleźć lepszą osobę, której można się podporządkować, lepszą od Kryszny? Putana came to kill Krishna and he gave her the position of mother. That's the person you're surrendering to. You come to kill him and he awards you liberation. Putana przyszła do Kryszny w celu zabicia go, a Kryszna dał jej pozycję matki, więc czy jest jakaś lepsza osoba, której można się podporządkować niż Kryszna? So Shastra uses this example I siostry używają tego przykładu. to conclude there's no better person to surrender to than Krishna. Konkludując, że nie ma lepszej osoby, której możemy się podporządkować, lepszej od Kryszny. So don't be afraid of that word surrender. Więc nie bójmy się tego słowa podporządkowania.
It's full of love ponieważ jest to pełne miłości and affection i uczucia and happiness. i szczęścia. Now, a pure devotee, oh, look at that, went back on. A pure devotee, Czysty wielbiciel, their ambition jego ambicją jest, will scare us, i to nas lekko przerazi, perhaps. może troszkę Because their ambition is to be Krishna's slave. Jego ambicją jest stanie się niewolnikiem Kryszny. Asishava parvadam panastumam Radharani mood. Oh, whatever you want to do, just do it. I'm yours. I'm your property. That's the ambition of the pure devotee. To jest ambicja czystego wielbiciela, tak jak Radharani. Ona mówi, że ja jestem twoją własnością. Zrób ze mną cokolwiek sobie życzysz. And the ambition of the neophyte is, Krishna, I like you, but take it easy on me. Ale ambicja wielbiciela neofity jest taka, Kryszna, no ja cię lubię, ale tak za bardzo się nie rozkręcaj w tej naszej relacji. Isn't it? Czyż nie? Yeah. But the ambition of pure devotee is, Krishna, I just want to be your slave. Ambicją czystego wielbiciela jest stwierdzenie Kryszno, jestem twoim niewolnikiem. Which means I want to be your property and you enjoy me any way you want. I to, że chcę zostać twoją własnością i ciesz się mną w taki sposób, jaki sobie tego życzysz. But the reason the neophyte doesn't feel that way is because the neophyte wants to also enjoy themselves. So they don't want Krishna to completely enjoy them. Krishna, you can enjoy me, but give me some time to enjoy myself also. Ale neofita generalnie, przyczyną tego, że neofita nie chce oddać się całkowicie Krysznie i nie chce, żeby on cieszył się z nim w pełni, jest to, że on sam chce cieszyć się sobą, dlatego on mówi do Kryszny, Kryszno, możesz się trochę mną cieszyć, ale daj mi też możliwość troszkę cieszenia się samym sobą. You can have me on the Sunday feast for 2 hours. Możesz mnie mieć na przykład podczas programu niedzielnego 2 godziny. Maybe a half hour every morning for puja, or a few hours for japa. After that, don't ask. That's enough. Może pół godziny każdego ranka na pudżę, kilka godzin na japa i to jest to, co mogę ci zaoferować, ale nie proszę więcej. I need to live my own life. Ja chcę czy potrzebuję żyć swoim własnym życiem. Yeah. So the idea of slave, horrible. I ta idea niewolnika brzmi strasznie. But that's the ambition of the highest devotees. Ale to jest ambicja wysokiej klasy wielbiciela. Be fully enjoyed by Krishna. Chcę, żeby Krishna cieszył się nim w pełni. So the word surrender has so many positive connotations. Dlatego to słowo podporządkowanie ma bardzo dużo takich pozytywnych odnośników. Just like you can surrender to a gulab jamun. Tak jak można się podporządkować gulab jamunom. I surrender totally to you. So that has a positive connotation. Podporządkowuje się całkowicie Tobie i bierzesz do ust gulab jamuna. I to jest pozytywna rzecz. Krishna is sweeter. Krishna jest słodszy. So surrender. We have to understand surrender ultimately translates into transcendental bliss. Powinniśmy też to słowo podporządkowanie tłumaczyć również jako transcendentalne szczęście. Not transcendental suffering. Nie transcendentalne cierpienie. And there is no such thing as suffering in Krishna consciousness. Nie ma czegoś takiego jak cierpienie w świadomości. Oh, but if I surrender, I'll suffer. Kiedy się podporządkuję, to It's będę not like cierpieć. No. We suffer because we don't surrender. We have it backwards. Jest to tak naprawdę na odwrót. Cierpimy, ponieważ się nie podporządkowujemy. It's crazy thinking I'll suffer if I surrender. To jest szalone myśleć, że będę cierpiał, jeżeli się podporządkuję. We haven't surrendered for millions of lives. Are we happy? Nie podporządkowaliśmy się przez miliony lat i czy jesteśmy z tym szczęśliwi? The unhappiness is because we haven't surrendered. To nieszczęście pochodzi z tego, że nie podporządkowaliśmy And się. if you don't believe me, Try out surrender for a day or two. See how it works for you. Spróbujcie podporządkować się na 1 dzień lub 2 i zobaczycie, co się wydarzy.
We've tried out not surrendering for a lifetime, so we know how that works. Try surrendering for a few days. Test it out. Stestujcie to. Nie podporządkowywaliśmy się przez miliony lat, więc spróbujmy się podporządkować na 1, 2 dni czy tydzień. Stestujmy to, sprawdźmy to. In America, if you're thinking of buying a car, a lot of car dealers will go, well, just take the car home, bring it back in a few days. They let you have the car. W Ameryce, kiedy chcesz kupić samochód, to ten dealer, który sprzedaje samochody, natychmiast wręcza ci kluczyki i mówi, tak, zabierz ten samochód na kilka dni, przetestuj go i najwyżej zwrócisz. Because they think if you have the car and drive it around, you'll like it and you'll just want to keep it. Ponieważ oni nie zdają sobie z tego sprawy, że jeżeli będziesz jeździł tym samochodem i on ci się spodoba, to będziesz chciał go zatrzymać. Okay, here's the keys to surrender. Drive the surrender car around for a few days. I think you'll like it. Tutaj są kluczyki do podporządkowania. Tak można powiedzieć, pojeździ tym podporządkowaniem przez kilka dni. Myślę, że ci się spodoba. But what does it mean surrender like in a practical way for us? Do what Krishna wants. To znaczy podporządkowanie praktycznie na naszym poziomie. Robienie tego, czego Krishna chce. Such a Mahatma or learned person knows that Krishna, Vasudeva, is everything. Vasudevam sarvam iti. 7:19. Taki Mahatma, czyli uczona osoba wie, że Krishna Vasudeva jest wszystkim. Vasudeva sarvam iti. Really, surrender means not to be independent. Podporządkowanie oznacza bycie niezależnym. Do what Krishna wants. Robienie tego, co chce Instead of what I want. Zamiast robienia tego, co chce Krishna. Just like before we were devotees. Zanim zostaliśmy wielbicielami, we were always thinking, what do I want to do today? Ciągle zastanawialiśmy się, każdego dnia zastanawialiśmy się, co dzisiaj będę robił. Right? Co chcę zrobić? Would you like to go to the beach? Would you like to go to the mountains? Would you like to play this? Would you like to eat that? We're always thinking about what will make us happy. Zastanawialiśmy się, nie wiem, pojechać na plażę, pojechać w góry, zrobić to, zrobić tamto. So all surrender means is, well, think about what will make Krishna happy. Podporządkowanie oznacza ciągłe myślenie o tym, co uczyni Krishna szczęśliwym. That's all it is. Na tym to polega. Learned persons always think that life is wasted unless they worship Lord Krishna or become his devotee. Accidentally, jakaś reklama mi się włączyła. A nie, już dobrze, okej, przepraszam. Accidentally, nie, sam advertise. Taki Mahatma. Osoby uczone uważają, że dopóki nie wielbią Pana Kryszny, czyli nie stają się Jego baktami, ich życie jest zmarnowane. Srila Rupa Goswami also says that when one becomes an advanced devotee, he understands that he should be reserved and perseverant, shantihi, and that he should engage in the service of the Lord, not waste time, avyarta kalatvam. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 23:18 and 19. Srila Rupa Goswami mówi także, że gdy ktoś staje się zaawansowanym baktą, wówczas rozumie, że powinien być umiarkowany i wytrwały, że zawsze powinien pełnić służbę dla Pana, nie tracąc czasu. Avyarta kalatvam. Kalatvam. He should also be detached from all material attraction, virakti, and he should not long for any material respect in return for his activities, mana shunyata. Nie powinien też być przywiązany do żadnych materialnych atrakcji, ani nie powinien pragnąć jakiegokolwiek materialnego szacunku w zamian za swoje działanie. Mana shunyata. He should be certain that Krishna will bestow his mercy upon him, asha bandha, and he should always be very eager to serve the Lord faithfully, samutkanta.
Powinien być pewien, że Kryszna obdarzy go swoją łaską, Ashabanda, i zawsze jest skory, by służyć Panu z wielką wiarą. I like this Ashabanta. Ashabanta means hope. It actually means kind of like hopeless, but you still have hope. Lubię to słowo Ashabanda, ponieważ ono oznacza również nadzieję. Tak naprawdę oznacza nadzieję wbrew nadziei. Like you can't give up hope, although it's hopeless. Nie potrafisz porzucić tej swojej nadziei, chociaż twoja sytuacja jest beznadziejna. And so, you feel like, well, for me it's hopeless to become Krishna conscious, but I know Krishna is merciful, so I don't give up hope, and I expect His mercy. I mimo to, że wiem, że jest mi trudno stać się świadomym Kryszny, to jednak mimo wszystko nie porzucam tej wiary, mając nadzieję na łaskę Kryszny, która uczyni mnie świadomym Kryszny. So that's the key, that you know Krishna will give you mercy. I to jest ten klucz, że wiesz, że Kryszna da ci tę łaskę. And so you're like waiting for it. Czekasz na nią. You're sure you'll get it. I jesteś pewien, że ją otrzymasz. Not because you deserve it, but because Krishna is merciful. Nie dlatego, że na to zasługujesz, ale dlatego, że Kryszna jest łaskawy. So if you say, I can't be Krishna conscious, then you don't understand this principle. I jeżeli mówisz, że nie możesz być świadomy Kryszny, to znaczy, że nie rozumiesz tej zasady. You may not be able to be Krishna conscious, but you have a very merciful God. Możesz nie być w stanie stać się świadomy Kryszny, ale masz bardzo łaskawego Boga. So that's all you need. I to jest wszystko, czego potrzebujesz. I could never make a lot of money. That's okay, but you have a rich father. He'll give it to you. Ktoś może powiedzieć, nie jestem w stanie zarobić dużej ilości pieniędzy. Okej, ale masz bogatego ojca i on może ci dać te pieniądze. So now you're one of the richest men in the world. You're very famous. Teraz jesteś najbogatszym człowiekiem na świecie, jesteś bardzo popularny. Mr. Rich, how did you make all your money? I panie bogaty, jak pan zarobił wszystkie swoje pieniądze? Oh, my father gave it to me. Ojciec mi je dał. That means you're unqualified to be a businessman. To znaczy, że nie jesteś kwalifikowany, by zostać biznesmenem. Prabhu, Prabhu, how did you become advanced in Krishna consciousness? jak stałeś się zaawansowany w świadomości Kryszny? Krishna gave me a lot of mercy. Kryszna dał mi dużo łaski. Same thing. Ta sama rzecz. So we expect it. My oczekujemy tego. We expect that if we give ourselves to Krishna, He'll give us what we need to serve Him. Oczekujemy, że jeżeli oddamy się Kryszny, Kryszna da nam wszystko, czego będziemy potrzebować, by Mu służyć. And therefore, there's really no anxiety or fear that of becoming Krishna conscious, because we are certain we will get the mercy. I nie ma wtedy takiego niepokoju i strachu o to, że nie staniemy się świadomi Kryszny, ponieważ jesteśmy pewni łaski Kryszny. Even though we don't deserve it. Nawet jeżeli na nią nie zasługujemy. Even though I don't say don't deserve the mercy, but even though we're unqualified spiritually. Można powiedzieć, że nie tylko, że nie zasługujemy, tylko może nie jesteśmy kwalifikowani, by ją otrzymać. The wise man is always very eager to glorify the Lord by chanting and hearing Nama Gane Sada Ruchi. And he is always eager to describe the transcendental qualities of the Lord. Ashaktistad gunak jnane. Mądry człowiek zawsze bardzo pragnie gloryfikować Pana przez intonowanie i słuchanie Namaghane Sadaruchi i bardzo chętnie opisuje transcendentalne cechy Pana Ashaktistad gunak jnane. Yeah. He should also be attracted to those places where the Lord had His pastimes. Pratishtad vasati stale. Powinien też czuć pociąg do tych miejsc, w których Pan odbywał swoje rozrywki. Pratishtad vasati stale. These are the symptoms of an advanced devotee. Takie są symptomy zaawansowanego bhakty. There's more. Jest więcej. Don't go anywhere. Nie odchodźcie. An advanced devotee or a perfect human being who is actually wise and learned cannot give up his service at the lotus feet of the Lord.
Zaawansowany bhakta, czyli doskonała, naprawdę mądra i wykształcona istota ludzka, nie może porzucić swojej służby dla lotosowych stóp Pana, chociaż życie... Aha, tak. Although Lord Brahma has a long lifespan, 4,320,000,000 years constitute 12 hours in a day of Brahmā. Brahma is afraid of death and consequently engages in devotional service of the Lord. Chociaż życie Pana Brahmy jest bardzo długie, na 12 godzin dnia Brahmy składa się 4 miliardy 320 tysięcy milionów lat. Niemniej jednak obawia się on śmierci i wskutek tego angażuje się w służbę oddania dla Pana. Similarly, all the Manus who appear and disappear during the day of Brahma are also engaged in the Lord's devotional service. Podobnie wszyscy Manu, pojawiający się i znikający w czasie dnia Brahmy, także pełnią służbę oddania dla Pana. In Brahma's one day, 14 Manus appear and disappear. W jednym dniu Manu Brahmy pojawia się i znika 14 Manu. The first Manu is Swayambhuva Manu. Pierwszym Manu jest Swayambhuva Manu. Each Manu lives for 71 yugas, each consisting of some 4,320,000 years. Każdy Manu żyje przez 71 jug, z których każda trwa około 4,320 tysięcy lat. Now, most of us won't even live 100 years. Większość z nas nie żyje nawet 100 lat. But that's not bad. Ale to nie jest złe. Because in this life we can go back home, back to Godhead. Ponieważ w tym życiu możemy wrócić do domu, do Boga. And you don't even have to wait 100 years for it. I nawet nie trzeba na to czekać 100 lat. Where look at the duration of life of these great persons. Spójrzmy na długość życia tych wielkich osób. They have to live millions of years before they can become liberated. Zanim zostaną wyzwolone. So Kali Yuga is a real blessing. Zatem w tym sensie Kali Yuga jest ogromnym błogosławieństwem. So a short life in a sense is a blessing. Dlatego w tym sensie krótkie życie jest błogosławieństwem. Although the Manus have such a long lifespan, they still prepare for the next life by engaging in the devotional service of the Lord. Chociaż okres życia Manu jest tak długi, mimo to przygotowują się oni do następnego życia poprzez pełnienie służby oddania dla Pana. In this age, human beings only live for 60 or 80 years, and even this small lifespan is gradually decreasing. W tym wieku istoty ludzkie żyją jedynie 60 lub 80 lat, a nawet to krótkie życie stopniowo się zmniejsza. Therefore, it is even more imperative for human beings to take to the worship of the lotus feet of the Lord by constantly chanting the Hare Krishna mantra as recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dlatego też w przypadku istot ludzkich jeszcze bardziej naglące jest podjęcie czczenia lotosowych stóp Pana przez nieustanne intonowanie Mahamantry Hare Krishna, tak jak polecił to Pan Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. Trinarapi sunichena tororapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya shada harihi. When one is engaged in devotional service, he is often surrounded by envious people, and often many enemies come to try to defeat him or stop him. Osoba pełniąca służbę oddania często otoczona jest przez zazdrosnych ludzi i często pojawia się wielu wrogów, którzy próbują pokonać ją lub zatrzymać. This is not new in this present age, for even in the days of yore, Prahlad Maharaj, who was engaged in the devotional service of the Lord, was harassed by his demoniac father Hiranyakashipu. Nie jest to nowość obecnego wieku, gdyż nawet w dawnych czasach Prahlad Maharaj, który pełnił służbę oddania dla Pana, był nękany przez swego demonicznego ojca Hiranyakashipu. He has a funny name. On miał imię, zabawne imię. Soft bed and gold. Miękkie łoże i złoto. Try to say that in English. Give someone a name like that in English. It'd be kind of strange. Danie komuś takiego imienia w języku angielskim brzmiałoby troszkę dziwnie. Well, or maybe golden bed. Złote łoże. What's your name?
Jak masz na imię? My name's Golden Bed. Mam na imię Złote Łoże. What's your name? Duryodhana, I make, other people miserable. You can't defeat me. Unieszczęśliwiam innych. My name's Ravana, I make other people cry. Mam na imię Ravana. That's what my name Jestem means. osobą, która powoduje płacz u innych. So, yes. So, Prabhupada's saying that even in the days of yore, devotees were harassed. So we have to learn to be tolerant. I tutaj Prabhupada mówi o tym, że nawet w dawnych czasach wielbiciele byli w jakiś sposób nękani, dlatego musimy być tolerancyjni. The atheists are always prepared to harass a devotee. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu suggested that one be very tolerant of these people. Ateiści zawsze gotowi są dokuczać Bhakcie, dlatego Chaitanya Mahaprabhu sugerował, żeby być bardzo tolerancyjnym wobec tych ludzi. Nonetheless, one has to continue chanting the Hare Krishna mantra and preaching the chanting of this mantra because such preaching and chanting constitute the perfection of life. Niemniej jednak trzeba kontynuować intonowanie mantry Hare Krishna i nauczanie powtarzania tej mantry, gdyż takie nauczanie i powtarzanie stanowi doskonałość życia. One should chant and preach about the urgency of making this life perfect in all respects. Należy intonować i nauczać o naglącej potrzebie uczynienia tego życia doskonałym pod każdym względem. One should thus engage in the devotional service of the Lord and follow in the footsteps of the previous acharyas, beginning with Lord Brahmā and others. Zatem trzeba angażować się w służbę oddania dla Pana i podążać śladami poprzednich acharyów, począwszy od Pana Brahmy i innych. So we see in these last purports that Prabhupada is establishing the position of Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Widzieliśmy w tych poprzednich znaczeniach, że Śrila Prabhupada ustanowił pozycję Kryszny jako Boga. This morning I was listening to a lecture. Dzisiejszego ranka słuchałem wykładu. The whole lecture, Prabhupada was establishing that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. I podczas tego całego wykładu Śrila Prabhupada ustanawiał ten punkt, że Kryszna jest najwyższym osobowym Bogiem. And then a few days ago I read, Prabhupada said, my mission is to establish that Krishna is God. I kilka dni temu, kilka dni temu czytałem o tym, że Śrila Prabhupada powiedział, że misją mojego życia jest ustanowienie supremacji Kryszny. Sometimes you'll read a purport. Czasami czytasz znaczenie. You say, Shankaracharya, he says Krishna is the Supreme Personality. Narayan, what is that? Narayan existed before the creation. Shankaracharya says it. This Shastra says Narayano Eko Asin, and this Shastra says Krishna's this, and he's, just quoting shlokas and verses on, and you're reading the purport, and you're like, why all these shlokas about Krishna being the Supreme Personality of Godhead? Jak Śrila Prabhupada pisze znaczenia, to często cytuje różnego rodzaju wersety czy śloki potwierdzające to, że Krishna jest Bogiem, czy cytuje różne osoby jak Sankaracharya, który mówił, że Narayan był już poza stworzeniem, egzystował przed stworzeniem, co oznacza, że jest Bogiem, i zastanawiasz się, po co to wszystko jest jakby powtarzane w kółko. And then Madhvacharya says, Ramanujacharya says, and we're reading it. And we're thinking, I know, I accept, you don't have to tell me. I tak czytasz to i sobie mówisz, ale przecież ja już to wszystko wiem. And then another reference, and we're thinking, I'm already convinced. Why is Prabhupada putting so many references in the purport? Po co Śrila Prabhupada daje tak wielu tych odnośników? It's not for us. To nie jest dla nas. It's to establish, based on authority, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And Prabhupada loves Krishna, and that's one of his services, to establish that Krishna is God. Not some whimsical, abstract idea that God is this or that. I właśnie na tym polega cała misja Prabhupada, żeby ustanowić tę supremację, czy to istnienie Boga na podstawie autorytetów. I on
musi to zrobić, ponieważ nie chce, żeby ludzie mieli taką kapryśną wizję Boga, że Bóg jest może tym, a może tamtym. So one of the ways Prabhupada worships Krishna is by establishing that Krishna is God. I jeden ze sposobów, w jaki Prabhupada wielbi Krishna, jest to, że on ustanawia to, że on jest Bogiem. Yes. Now, he does it a little differently in this verse. I robi to w troszeczkę inny sposób w tym wersecie. In this verse, he says, the wise people surrender to God. I mówi tutaj w tym wersecie, mądrzy ludzie podporządkowują się Bogu. And they surrender to Krishna. Podporządkowują się Krysznie. Yes, so Prabhupada was trying to get this Krishna in people's minds like a viral disease. Everywhere Krishna. I tak naprawdę Prabhupada chciał ustanowić w umysłach ludzi An epidemic, like an epidemic of Krishna. jakby taki wirus w umysłach ludzi, że Krishna jest taką epidemią, że on jest wszędzie. Sometimes he would joke, Czasami żartował, we're spreading the poison, że rozprzestrzeniamy the Krishna poison. że rozprzestrzeniamy tę truciznę Kryszny. So, you know, we want to get Krishna everywhere. Chcemy, żeby Krishna był wszędzie. Why, oh, Krishna, oh, I only Krishna, Krishna, Krishna. Dlaczego tylko Krishna, Krishna i Krishna? Yeah, that's our goal. Ale to jest nasz cel. An epidemic of Krishna. Ta epidemia Krishna. That was Prabhupada's goal. To Shri był Gaur cel Nitai ki Krishna jai. Prabhupada. Shri Guru Krishna Prasthaya. Here we go. Database has stopped. Restart app. Okay. So we also have that same mission. My mamy również tę samą misję, To make Krishna a household word and get everyone to chant Hare Krishna. Then everything will be fine. żeby to make what? And household word. Żeby to było takie najpopularniejsze słowo Krishna i żeby wszyscy intonowali Hare Krishna. Krishna fever everywhere. Żeby wszyscy byli tacy jakby zainfekowani, mieli gorączkę odnośnie Krishna. Okay, we can stop. Any questions? I have a question. But No, but but you know, already one Prabhupada's disciple called me a bad disciple. Yeah, Maharaj said that although we are not qualified, although we don't deserve, we should expect Krishna's mercy, but yes. What if What if you get up at 10 o'clock every day, you chant one round every month? Yeah, all right. No, I'm just wondering, we may end up in a kind of trap, like thinking that, yeah, as you said, I'm doing practically nothing and still expecting Krishna's mercy. So it seems that still we have to deserve for it. It's not like we don't endeavor. Yeah. And Well, że, I was saying, że tutaj Maharaj powiedział, że powinniśmy oczekiwać łaski Kryszny pomimo faktu, że nie zasługujemy, czy nie jesteśmy kwalifikowani, ale czy nie jest tak, że możemy troszkę popaść w taką pułapkę, że nie będziemy nic robić, nie będziemy robić żadnego wysiłku i będziemy oczekiwać łaski Kryszny, czyli nie jest tak, że musimy na tę łaskę zasłużyć. mercy will always be there, but it'll be proportionate to your desire and effort. I łaska jest zawsze obecna, ale ona będzie dawana nam proporcjonalnie do naszego wysiłku i naszego pragnienia. Even sometimes a non-devotee who's looking for God, who's not doing any sadhana, will get mercy to come to Krishna consciousness or find God in some way. Czasami niewielbiciel, który nie pełni żadnej sadhana, może dostać mimo wszystko łaskę, żeby wejść w kontakt ze świadomością Kryszny.
So mercy is there for those who want it and those who need it. And if you don't want it, you don't need it. Chcą i potrzebują. Jeżeli nie chcesz, nie potrzebujesz. You don't want it, you don't need it, then why would Krishna give it to you? Jeżeli nie chcesz jej, nie potrzebujesz, to dlaczego Krishna miałby ci ją dać? Free cookies. Ciasteczka za darmo. Oh, no thank you, I'm not hungry. Dziękuję, nie jestem głodny. Free mercy. Łaska za darmo. No thank you, I'm not hungry. Nie, dziękuję, nie jestem głodny. I don't need it, I'm Nie fine. potrzebuję, czuję się w porządku. Cookies, I'm starving. How many can I have? Ciasteczka, jestem taki głodny, umieram z głodu. Ile mogę ich dostać? You eat, oh yeah, eat as many as you want. I jedz ile tylko możesz. You want more mercy? Yeah, you'll get more. Jeżeli chcesz więcej łaski, zdobędziesz ją, czy dostaniesz ją. And that is what keeps the devotee alive, keeps him going when he looks at the future and he thinks, I'm such a fallen soul, how will I ever be Krishna conscious? It's knowing that Krishna will give mercy that keeps him going. I to jest to, czego potrzebuje wielbiciel do tego, żeby funkcjonować. I on, patrząc na swoją future, no the past that he was suffering. And what keeps him going with optimism in the future is that he knows Krishna will be merciful. To, co daje mu ten optymizm na przyszłość, to to, że despite the past. Będzie nadal dawał mu łaskę pomimo przeszłości. In other words, I may not be qualified, but I have a desire. Mogę nie być kwalifikowany, ale mogę mieć pragnienia. And I know if I have a desire and I try my best to follow the order of my guru, Krishna will be merciful. And Krishna will make up for what I lack. I można powiedzieć, że pomimo faktu, że jestem niekwalifikowany, to jeżeli będę się trzymał poleceń mojego guru i będę je wypełniał, to Krishna jakby wypełni te braki we mnie. That's why this quality is described as expecting the mercy, or being certain that Krishna will give mercy. Lub też mówi się, że cechą wielbiciela jest to, że on oczekuje łaski, czy nawet jest pewny tej łaski Krishna. I'm certain he'll give the mercy, so therefore I'm confident that I can be Krishna conscious. Pewny, że dostanę tę łaskę Krishna i That's the jestem idea. też pewny, że dzięki temu stanę się świadomy Krishna. Even though I don't deserve it or I'm not qualified. Nawet jeżeli na nią nie zasługuję, czy nie jestem kwalifikowany. Now, as we know, Mahaprabhu came to give mercy to people who are not qualified. I wiemy, że Pan Chaitanya Mahaprabhu pojawił się, by dawać łaskę osobom, które są niekwalifikowane. So let's say like the government has a welfare department. Powiedzmy, że tak jak rząd ma taki departament pomocy społecznej. So the people qualified for welfare are the poor people. I ci, którzy klasyfikują się do pomocy społecznej, są osobami biednymi. So in Kali Yuga, the people qualified for mercy are the poor people. I ludzie, którzy Which są is basically everybody. Do łaski Mahaprabhu są ci, którzy są biedni, co oznacza tak naprawdę większość osób. We have money. Who's poor? Raise your hand. Mamy pieniądze. Kto jest biedny? Come. Niech podniesie You're rękę. poor? Come here. Jesteś biedny? Proszę. We have mercy. Who's poor? Raise your hand. Mamy łaskę. Kto jest biedny? Oh, you're poor? Here's mercy. Tutaj jest łaska dla Ciebie. So we think it should be the other way. No, you should be qualified to get the mercy, but Mahaprabhu says no, it's welfare. You're poor, you get mercy. I myślisz, że musisz być kwalifikowany, żeby dostać łaskę, ale jest tak naprawdę odwrotnie. To jest pewnego rodzaju pomoc społeczna, łaski. Pan Chaitanya przyznaje ją tym, którzy nie mają kwalifikacji. So then the disqualification becomes the qualification. I ta dyskwalifikacja staje się kwalifikacją. I have no money, my disqualification, which qualifies me to get welfare. Moją dyskwalifikacją jest to, że nie posiadam pieniędzy, ale jednocześnie moją kwalifikacją jest to, że ponieważ ich nie posiadam, dostanę pomoc społeczną. That makes sense? Czy to ma sens? Your father is very rich. Twój ojciec jest bardzo bogaty. You have 5 brothers. Masz 5 braci. And all your brothers are successful businessmen. I wszyscy twoi bracia są biznesmenami, którzy osiągnęli sukces. But you're not. A ty nie. You'll probably inherit more money than your brothers because you need it more. I prawdopodobnie odziedziczysz więcej pieniędzy niż twoi pozostali bracia, ponieważ bardziej ich potrzebujesz. So wherever the need is greatest, Mahaprabhu comes down. He says, here. Jeżeli ta potrzeba jest ogromna, jest większa, to wtedy przychodzi Pan Chaitanya Mahaprabhu i daje to. Pavana hetu tava avatar
Mosama patita Prabhu na paveya. You are patita pavana. Your avatar is patita pavana, the friend of the fallen. Jesteś patita pavana, czyli jesteś przyjacielem upadłych. And there's no one as fallen as me. I nie ma nikogo tak upadłego jak ja. Therefore, my claim is first. Dlatego moja... I'm first in line. Jestem pierwszy w kolejce. I have no money, so I should be in front of the line. Nie mam pieniędzy, zatem powinienem That's być the na idea. przodzie tej kolejki. That's the idea. But you have to try. Ale mimo wszystko musisz próbować. That's the point. You have to actually go to the front of the line, put your hands out. Mercy, mercy. Musisz starać się, czyli stanąć jako pierwszy w tej kolejce, wyciągnąć ręce i The błagać beggar. łaskę. The beggar. Please, please, mercy, please. Tak jak That's the beggar. Ludzie, którzy błagają, tacy żebracy, oni błagają o coś, my też powinniśmy dać łaska. If we have that attitude, then mercy will come. Jeżeli będziemy mieć takie nastawienie, to łaska przyjdzie. I need your mercy, I'm fallen, please help me. Potrzebuję Twojej łaski, jestem upadły. Then you'll get it. I wtedy ją dostaniesz. Or some of it. Lub You get as much as you want, as much as you need. Dostaniesz tyle, ile potrzebujesz i ile chcesz, ile potrzebujesz. I don't think I don't think I can become very Krishna conscious. A nie sądzę, żeby mógł zostać w ogóle jakiś świadomy Krishna. Heard that one before? So how much mercy do you're going to need? Oh, I can't be really Krishna conscious. Okay, so you don't really hanker for mercy because you don't think you can be Krishna conscious. But I uważając, że nie jesteś w stanie stać się świadomym Krishna, wcale nie będziesz szukał tej łaski czy zabiegał o nią. Or worse, you don't want to be. A tak naprawdę jeszcze gorsza rzecz, to nie będziesz nawet chciał. But when you hanker for it and you want it, then you get more. Ale jeżeli będziesz o nią zabiegał, jeżeli będziesz jej pragnął, to ją dostaniesz. It's kind of common sense, right? To jest pewnego rodzaju zdrowy rozsądek, prawda? Isn't it? Yes. So Prabhu will encourage us to make some kind of experiment about surrendering. Try to surrender some time to time. But I was thinking that if you are not ready, it could be quite risky because it will be not so much blissfulness, but more painful. Like somebody, for instance, fasts a lot and then eats too much. Yes. So what do you think about it? It's surrender Powiedz po polsku jeszcze. Yeah. Bo Prabhu tutaj zachęcał, żeby czasami spróbować tak podporządkować się zupełnie. I ja tak pomyślałam, że to może być czasami bardzo ryzykowne, ponieważ jeżeli mamy mnóstwo materialnych pragnień, to może być więcej frustracji niż szczęścia, albo może być taki efekt, że na przykład jak ktoś pości i później po tym poście je bardzo dużo, tak? I would say we should start with the mentality. Myślę, że powinniśmy zacząć od mentalności. Rather than look at practically, austerity or sacrifice. Zanim zaczniemy to przekładać na takie praktyczne rzeczy jak wyrzeczenie czy różne pokuty. Today, dzisiaj I will see zobaczę everything wszystko for Krishna's enjoyment. Będę widział wszystko jako to, co daje przyjemność Krishnie. I will not think of myself as the enjoyer. Nie będę And I will postrzegał siebie w kategorii cieszącego się. I will see how I can use everything for His service. Będę starać się widzieć wszystko, jak mogę to użyć w służbie. That's the beginning of surrender. To jest początek tego podporządkowania. And it's the 6 symptoms of surrender. Do what's favorable. Jest 6 symptomów Avoid podporządkowania. what's unfavorable. Robienie rzeczy, które są korzystne, unikanie tych, które są So niekorzystne. Like that. It doesn't have to be austere. To niekoniecznie musi być wyrzeczenie. It's more how we're thinking. To jest bardziej na poziomie myślenia. Because lack of surrender means there's some independent thinking that I can enjoy independently of Krishna. Ponieważ ten brak podporządkowania oznacza mniej lub bardziej myślenie w kategoriach, że mogę się cieszyć niezależnie od Kryszny. So,
you know, you like to enjoy nice prasadam. Lubisz się But cieszyć dobrym prasadam. That's no problem. I to nie jest problem. Prabhupada's not saying starve yourself. Ale Śrīla Prabhupada mówi, nie rekomenduje, żeby się zagłodzić. But it's the mentality of who's the enjoyer. Ale to wszystko polega na tej mentalności, kto jest prawdziwym cieszącym się. It's like in Vrindavan. Tak jak we Vrindavan. If you go to Vrindavan Jak pójdziesz do and you think you're the enjoyer, i myślisz, że jesteś osobą odbierającą przyjemność, you'll go crazy. oszalejesz tam. You can't think like that. Nie można tam tak myśleć. You could only think Radha and Krishna. It's only for them. Vrindavan is just for their enjoyment. Musisz myśleć, że tam jest Radha i Krishna i Vrindavan jest po to, żeby to oni odbierali tę przyjemność. Isn't it? Czyż nie? You have to think that way. Musisz w ten sposób to... So that Vrindavan mood, we should take everywhere. Everything in my house is for... powinniśmy przenieść wszędzie. Everything in my house is for Krishna. Wszystko His w moim enjoyment. domu jest dla Krishna. One time Prabhupada said, everything for Krishna and nothing for me. I kiedyś Prabhupada powiedział, wszystko dla Krishna, nic dla mnie. Then we hear that. I słyszymy to. Ah! I wtedy myślimy sobie, o nie! How could you live like that? That would be so horrible. To będzie straszne. We don't realize that's the highest ecstasy. If you think like that. Nie rozumiemy, że to jest najwyższy rodzaj ekstazy. You know, and if I think 99% for Krishna, 1% for me, then 1% misery. 95% for Krishna, 5% for me, and 5% misery. We don't understand that. Nie rozumiemy tego, że jeżeli 99% dla Kryszny i 1% dla nas, to 1% można powiedzieć nieszczęścia dla nas. Jeżeli 95% dla Kryszny, 5% dla nas, to jest to 5% nieszczęścia dla nas. That's why sometimes you find that a devotee doesn't want to spend too much time taking care of themselves. There's like a reluctance there. Wielbiciele zaniedbują siebie i nie chcą spędzać zbyt dużo czasu, czy poświęcać czasu na dbanie o samego siebie. They just want to push their body and push it for Krishna's pleasure. Popychać to ciało dla przyjemności Kryszny. Yeah. So we just have things backwards. Więc widzimy czasami rzeczy na I think you know, obviously we're all different. And we can't perform tapasya beyond our realization, beyond our level of advancement. Z pewnością każdy z nas jesteśmy różnymi osobami i nie możemy wykonywać tapasji czy wyrzeczeń ponad swoje możliwości. But that's not really what Prabhupada means by the word surrender. Ale to nie jest to, co Prabhupada miał na myśli, używając słowa podporządkowania. He really means now you see everything as Krishna's. Bardziej myślał o tym, żeby widzieć wszystko jako własność Kryszny. And you use it that way. I używać tego w ten sposób. Then you're surrendered. I wtedy jesteś podporządkowany. What does Krishna want me to do with everything I have? Co Kryszna chce, żebym zrobił z wszystkim, co posiadam? And that naturally comes anyway as you advance. I to przyjdzie w naturalny sposób z czasem, kiedy będziemy czynić postęp. It just naturally evolves like that. To będzie naturalnie ewoluowało. You see a beautiful home and you think, what a nice temple that would make. Widzisz piękny dom i natychmiast przychodzi ci do głowy stwierdzenie, o, jakaż piękna byłaby to świątynia. There's some big rock concert and you think, wow, we should have a concert like that with the holy name. Widzisz super koncert, sobie myślisz, super byłoby mieć taki koncert i to mieć święte imię. You see a beautiful woman and you think, wow, if she became a devotee, she could make so many men devotees. Patrzysz, widzisz piękną dziewczynę i sobie myślisz, że gdyby ona została bhaktinką, to chyba by uczyniła wielu mężczyzn wielbicielami. She'd say, you should surrender to Krishna. They say, yes, whatever you say. Ona by powiedziała im, podporządkujcie się Krysznie, a oni by powiedzieli, tak, zrobię wszystko, co chcesz. That's what it means to be surrendered. We're always seeing how everything could be used in Krishna's pleasure, not for myself. I to właśnie oznacza podporządkowanie. To jest ciągłe myślenie o tym, jak to, co nas otacza, czy to, co posiadamy, możemy użyć w służbie dla Kryszny. Otherwise you think, oh, there's a beautiful woman, I should make her a devotee, then I can marry her. W innym wypadku wtedy widzisz piękną dziewczynę, o, chciałbym ją uczynić wielbicielką i się z nią ożenić. Yes.
So it's not, it may not, in every case, surrender may not be exactly how we think it is. It's more of the consciousness changing. To podporządkowanie niekoniecznie jest tym, za co je uważamy. To jest bardziej na poziomie świadomości. You know. Yeah. Yes. Czy każdy człowiek może zacząć praktykę świadomości Krishny od razu? Czy Yes, everyone can start this practice of Krishna consciousness immediately. Czyli bhakti. Meaning bhakti. Bo słyszałem taką opinię, że są różni ludzie i każdy ma swój poziom świadomości. Because I've heard the opinion that people are like different, they are on a different level of consciousness. Dla niektórych musimy polecać proces karma kanda na przykład. And for some we can just recommend this karma kanda process. Who said that? Who said that? Or we should just like attract everyone to bhakti. Kto to powiedział? No jeden mój przyjaciel. One of my friends. Well, the answer to your question is yes and no. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi tak i nie. Anyone can engage in devotional service. Każdy może się zaangażować w służbę oddania. But not everyone is ready to engage. Ale nie każdy jest gotowy, by się zaangażować. We don't recommend other processes other than unknowingly engaging them, like giving them a book or prasadam, or they come here, could you clean the floor, you know. So that is going to help them much more than worshiping demigods. I my jakby polecamy innego rodzaju proces, czasami wręcz angażowanie ludzi w taki bezwiedny sposób, czyli przychodzą do świątyni, dajemy im książkę, czy prasadam, czy chociażby prosimy, żeby umyli podłogę w świątyni i to bardziej im pomoże niż wielbienie półbogów. If they say, I worship Lord Shiva, I don't want to come to your temple, I don't want your prasadam. All right, then you say, okay, continue your worship of Lord Shiva. It's better than nothing. But the Prabhupada never recommended. Well, you have two choices. You could do devotional service or you could worship a demigod. So if you're not ready for devotional service, worship a demigod. No, he would just say, go, give everybody the holy name and prasadam. Srila Prabhupada nigdy nie mówił, że jeżeli część ludzi jest gotowa na proces świadomości Kryszny i przyjmie proces świadomości Kryszny, ci, którzy nie wielbią półbogów. Nie, on raczej polecał, żebyśmy dawali święte imię prasadam wszystkim. Of course. Look what Krishna says in the Gita. He says, worship me, if you can't worship me, do bhakti, if you can't do bhakti, do karma yoga. If you can't do karma yoga, just serve other people. I tak jak też poleca Bhagavad Gita, Krishna mówi o tym w Bhagavad Gicie, jeżeli nie możesz mi służyć bezpośrednio, praktykuj bhakti, jeżeli nie, praktykuj karmę, jeżeli nie, to po prostu służ innym. He never listed demigod worship in that. Ale nie wymienił w tym wielbienia półbogów. He said if you can't even do karma yoga, then just serve people. Powiedział, jeżeli nawet nie jesteś w stanie pełnić karma yogi, to po prostu służ ludziom. He never said worship a demigod. Nigdy nie użył stwierdzenia, czy też nigdy nie polecał wielbienia półbogów. That's interesting. To jest bardzo interesujące, prawda? A służba innym ludzi to jest też jako proces bhakti? Is this serving to other people considered to be also a part of bhakti? No, but Ale what Krishna is saying to Krishna mówi, is that our entanglement in the material world is because everything's about us. Mówi o tym, że nasze uwikłanie w materialny świat polega na tym, że wszystko postrzegamy jako coś dla nas. So you should serve me. That's your constitutional position. I But powinieneś służyć mnie, ponieważ to jest twoja konstytucjonalna pozycja. But if you can't do that, at least serve, because that will purify you. Nie jesteś w stanie służyć mi, nie jesteś w stanie tego robić, to chociaż służ innym i to cię oczyści. It may be service on the material level. To może być nawet służba na poziomie materialnym. But at least you're not engaged in gross sense gratification. You're offering yourself to others. Ale przynajmniej nie jesteś zaangażowany w takie bardzo wulgarne zadowalanie zmysłu, tylko ofiarowujesz siebie w służbie dla innych. Somehow or other,
If you want to get free from material entanglement, you have to stop serving yourself. Taki czy inny sposób, żeby zaprzestać tego bardzo wulgarnego zajmowania zmysłów, musisz przestać służyć sobie. That's the idea. Taka jest idea. And Krishna says the worship of demigods is worship of me, but done in ignorance. I Krishna mówi, że wielbieniem półbogów jest wielbieniem tak naprawdę mnie samego, ale robieniem tego w ignorancji. So done the wrong way. So Czyli never, robieniem tego w niewłaściwy sposób. it's generally not recommended. I generalnie nie jest to polecane. At least not to bring people to bhakti in the most direct way. Nie po to, by ludzi w jakiś sposób przyciągać do bhakti. Dlaczego nawet służba ludzi lepiej niż służba półbogom? Półbogi to też są takie... Ludzie. Nawet wyżej niż ludzie i oni są bhaktami też. So why this serving ordinary people is better than serving demigods? Because They you're- are also because people you're and even advanced devotees. Because you're serving the demigods to get something for yourself. Ponieważ generalnie służysz półbogom po to, żeby coś od nich dostać. That's why they're doing it. Dlatego właśnie ludzie to robią. The whole consciousness is give me. Cała świadomość mówi daj mi. So maybe it's one step up above gross materialism because you're recognizing a higher power. Może to jest jeden krok powyżej tego wulgarnego materializmu, ponieważ dostrzegasz, że jest wyższa siła. And what does Bhagavatam say? Don't worship demigods. If you want something, worship me. I Bhagavatam mówi Krishna, że po prostu jeżeli chcesz czegoś, jeżeli chcesz coś osiągnąć, czy coś dostać, to nie półbogów. Right in the Gita, Krishna says, don't worship the demigods. Right in Bhagavatam, he says, don't worship demigods. Worship me, even if you want something material. I w Bhagavad Gicie czy w Bhagavatam Krishna mówi o tym, nawet jeżeli chcesz coś dostać, to wielb mnie, a nie półbogów. No, you could worship a demigod to get bhakti. Możesz też wielbić półbogów, żeby dostać bhakti. That's different. I to już jest zupełnie inna rzecz. But even that's not recommended. Ale nawet to nie jest You polecane. just worship your guru. Lepiej wielbić swojego Worship guru. Prabhupada. Czy Prabhupada. Yes. This is what I want to ask. So finally, what is the best service we can do? Możesz powiedzieć po polsku? A, przepraszam. To właśnie chciałam się spytać, The best service. Co jest najlepszym serwisem, który możemy robić? The best service. Become a pure devotee. Stanie się czystym wielbicielem. Everything will come from that. I wszystko przyjdzie z tego. How can you do the best service if you're not a pure devotee? Jak możesz robić najlepszą służbę, jeżeli nie jesteś czystym wielbicielem? Just mess everything up. Wszystko psujesz czy niszczysz. So that's the first thing. Become a pure devotee. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Then, stać się czystym pure wielbicielem. devotee, you can do so many things. Jako czysty wielbiciel możesz robić tak wiele rzeczy. Become a pure devotee, people will just see you and they'll start chanting Hare Krishna. I kiedy staniesz się tym właśnie wielbicielem czystym, to ludzie zobaczą Cię i natychmiast będą intonować. That's the best preaching. To jest najlepszy sposób At nauczania. least the principle, yeah. To jest ta główna zasada. Yeah. Shri Gaur Nitai ki jai. Go Premanandi. Okay, good enough? Wystarczająco. We'll see you at 2. 2:30. 2:30. Okay. Thank you very much. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. Go Premanandi.